Spacerujemy po starym Kairze, jednej z najstarszych dzielnic. Tutaj kawałeczek za nami był niebieski meczet. Jeszcze dalej Cytadela, której nie odwiedziliśmy, bo już akurat ją zamykali. I tak naprawdę stąd, z tego miejsca zaczął się rozbudowywać Kair. Na początku był niewielkim miastem, a teraz jest przeogromnym, kilka milionów osób. 19,5 milionów. No, prawie 20 milionów, wyobraźcie sobie. W całej Holandii. No, w jednym mieście. Co chwilę jakieś sklepiki, knajpki, czajchany. Wszędzie można coś zjeść, wypić. Zresztą za bardzo nie widzieliśmy. Tak. Oprócz jednej dziewczyny z naszego hostelu, którą na ulicy spotkaliśmy, ale... Fajnie jest tak łazić przez jeden dzień, ale mieszkać tu bym nie chciała. Ludzie sprawiają miłe wrażenie, ale też widzę, że są tacy, co jak widzą turystów, to chcą ich gdzieś zabrać, naciągnąć. Niektórzy. Nie wszyscy, wiadomo, ale... Też był taki dziadek, który chwilę z nami porozmawiał, potem nam kupił dwa małe soczki. Tak. Tyle. I wszyscy się nas boją, bo jak nas widzą, to krzyczą: korona, korona, korona! Wszyscy, głównie dzieci. I uciekają. No to mamy tu Sfinksa. Cały ten kompleks, w którym stoi, był zbudowany jakieś tam 2500 lat przed naszą erą chyba. I co jest ciekawe, że na Sfinksie znaleźli ślady erozji, które wskazują na to, tak wynika z badań naukowych, że tu kiedyś padał deszcz. To wcale nie była pustynia. A jeszcze Sfinks nie ma nosa. I oficjalnie nie wiadomo, dlaczego nie ma nosa, ale ja wiem dlaczego, bo czytałam książkę kiedyś, dawno, i to było tak, że Obelix wszedł na nos, spinał się tam i nos nie wytrzymał. I odpadł. I odpadł, tak. Darenda prosi, żeby powtórzyć ostatnie zdanie, bo nam gość przeszkodził, bo tu co chwilę ktoś zaczepia: zrób mi zdjęcie na pamiątkę, przejedź się na koniu, przejedź się na wielbłądzie. No. A my chcemy po prostu chodzić na nogach, tak jak to mamy we krwi. No więc patrzcie się, Giza i piramidy. Chyba ta największa to jest ta, tutaj. Tak mi się wydaje, to jest piramida, Chyba tak. u nas się nazywa piramida Cheopsa, ale chyba oficjalna nazwa to jest Wielka Piramida. Z informacji praktycznych przekażemy Wam, że oficjalny bilet kosztuje
200 funtów egipskich. W takim przeliczeniu to jest około 50 zł. Studencki jest o połowę tańszy, ale trzeba mieć... Międzynarodową kartę. Tak, ale taką. tutaj chłopaki przy kasach byli z jakimś ISIC-iem i ten ISIC tu nie zadziałał, nie wpuścili Nie, ich. to nie był ISIC, to był jakiś papierek. Nie, to był ISIC. Aha, może. Dobra, sorry. Może oni pokazywali coś innego, a gość im pokazywał ISIC-a, więc Tak. jak macie ISIC-a, to wejdziecie za 100. Czyli o połowę taniej, to się opłaca. Po drodze jest bardzo dużo naganiaczy, którzy mówią następujące rzeczy, że po tym obiekcie nie da się chodzić pieszo, bo jest bardzo daleko i wszystko jest na pustyni. To jest nieprawda. Widzicie, można iść wszędzie, gdzie się chce, można dojść. Druga rzecz jest taka, że jest specjalny bilet na kamerę i aparat fotograficzny, który kosztuje 350. To też jest nieprawda. Nie ma żadnego biletu. Płacicie raz przy kasach. Możecie nagrywać, filmować, robić zdjęcia, co chcecie. Kolejna rzecz, jaką nam wmawiali, że musimy wziąć konia, takiego na przykład jak tutaj, ponieważ kasy zostały przesunięte 4 km wcześniej, a tu są takie duże odległości, że nie da się dojść. To też jest nieprawda. Kasy są tam 200 metrów, może już troszkę więcej za nami. Wszystko możecie zrobić na nogach. Jeszcze niby jest jakiś turystyczny autobus ze stacji metra Giza. Może i jest, ale można jechać zwykłym autobusem 43 za 5 funtów albo małym busikiem białym za 3,5 podobno też. Do Gizy dojedziecie metrem. Tak. Z Kairu, z każdej stacji, jak jesteście w Kairze czy w Gizie, dojeżdżacie metrem. For the man, for the lady. This is something like a scarf. Yes, but I never saw any Egyptian ladies with this. Many Egyptian ladies look at that one. It was like a scarf. Today by the Egyptian price because it's bad work today. No business, no tourists. How much one? Egyptian pound, Yes. 50 Egyptian pound. And this is the, because I know why this price, I want first customer. Never any people sell it this price. Together with this. Yeah, This and this together. yeah. Okay, maybe next time. Są też dodatkowe bilety, które umożliwiają wejście do piramidy. Tu gdzie jest ta budka, tam można wejść, ale one są oczywiście odpowiednio drogie. A my mamy ten ogólny bilet, który nam umożliwia tutaj chodzenie po okolicy. Już nie będziemy wchodzić do środka, zresztą tak jak niektórzy ze znajomych nam mówili, że tak naprawdę nie warto wchodzić do środka, bo nic tam ciekawego się nie zobaczy. No, jeśli kogoś to interesuje, że może powiedzieć, że tam był w środku, no to sobie po prostu tutaj kupi bilet i wejdzie. Zobaczcie na dopasowanie tych kamieni i wyobraźcie sobie, że to wszystko było zbudowane 4,5 tysiąca lat, a jest idealne. Zobaczcie, jakie duże są te bloki. Można się wspinać. O, jest tu taka ścieżka, którą po prostu przeszliśmy, bo tu jest wejście do środka piramidy. Dodatkowy bilet 400 dla dorosłych, 200 dla studentów. No więc nie tanio, wam powiem, nie tanio. Na wszystkim, na czym się da, zarabiają. Czy słusznie takie ceny? No nie wiem, powinien być jeden bilet na wszystko i tyle. How many day more? 2 weeks, 2 weeks? something like You'll that. go to Saqqara pyramid?
Kara pyramid? Yes, this is good pyramid and good place, same here. Okay. But another- Saqqara, okay. Saqqara, not Saqqara, here. yes, yes. About 20 15 kilo. kilometer, yeah. Yes, 15-20 kilometers. This is good pyramid and good city. Trochę się spieszymy, bo za pół godziny zamykają. Myśmy trochę czasu stracili, bo jeszcze pomagaliśmy takim Niemcom, którzy zostali bez kasy. Wysłali nam kasę na PayPal. Myśmy później wypłacili im z Revoluta, ale to wysyłanie, wypłacanie z pół godziny trwało. Poza tym też trochę tu jechaliśmy rano, więc musimy się teraz troszkę pospieszyć, żeby obejść. No i myślałam, że jest otwarte do 5, bo tak czytałam, a jest otwarte do 4 tylko. No właśnie, szkoda, bo tak godzinę dłużej by się przydało, żeby tu połazić. Dzisiaj mocno wieje, a jutro jest zapowiedziany sztorm, czyli może się okazać, że to będzie burza piaskowa. Szkoły będą podobno zamknięte. No, ciekawe, ciekawe. No my jutro zamierzamy podróżować pociągiem 300 km na południe, no ale pociągu chyba nie zdmuchnie. Zresztą pojedziemy doliną Nilu, gdzie ma być dość zielono. Jestem ciekaw, jak to będzie. Tutaj z ciekawostek jeszcze ja wam powiem, że tak jak widzicie, że ta piramida na górze jest gładka, no to tyle zostało. Ona była niegdyś cała gładka, wszystkie były takie, ale potem podczas budowy miasta te kamienie zostały po prostu zabrane stąd. A druga ciekawostka, o której słyszałem, to bodajże było w zeszłym roku na szczycie którejś z tych piramid, no nie wiem na której, może na tej, a może jeszcze na tej tutaj, złapali parę turystów, która uprawiała seks. No, Na samej górze? na samej górze. Jak tam weszli, że ich nikt nie złapał, to nie wiem, bo teraz praktycznie nie da się podejść pod piramidę, ale jakoś im się udało. Doszliśmy z Dorenną do takiego wniosku, że trochę za wcześnie zamykają, no bo wiecie, teraz akurat zaczyna się najlepsze światło. Tak jeszcze z godzinkę, dwie, jakby było otwarte, to można by naprawdę fajne zdjęcia zrobić. No 2 to już będzie ciemno, więc to rozumiem, ale godziny mogliby zostawić. Do 5, tak. Ale może oni to zamykają, żeby mieli czas wyganiać wszystkich. Wychodzimy i tak zostaliśmy o pół godziny dłużej niż oficjalne zamknięcie. Powiem wam tak, robi wrażenie, ciekawe jest. Jak myślisz o tym, jak to zbudowali i jak duże i ciężkie są te bloki, to wtedy robi wrażenie. Tak, jak sobie wyobrazicie skalę tych piramid, tych kamieni wielkich, Dorenda pokazywała, jakie one były duże, pokaż. Tej wysokości, tak, nie? i tak, przynajmniej takie szerokie, jak one były transportowane, skąd się tutaj wzięły, jak je układali, w jaki sposób zrobili to, że to jest tak wysokie, to robi naprawdę niesamowite wrażenie. Więc moim zdaniem myślę, że warto tutaj być. No przynajmniej raz w życiu, jak się już jest... Jak się już jest w Kairze, to tak, trzeba. jesteście w Egipcie, jesteście w Kairze, trzeba tu przyjść. Myślę, że tak jak myśmy to zorganizowali, po prostu na własną rękę sobie zrobić spacer, chyba że chcecie pojeździć koniem, oczywiście jest taka możliwość, pewnie będzie to wtedy trochę szybciej, no myśmy zrobili spacer. Jakbyśmy mieli więcej czasu i kasy też, to bym chciała zobaczyć jedną piramidę w środku. Podobno wszystkie wyglądają podobnie, więc jedna wystarczy. Tutaj mają takimi różnymi ruchami pokazują, gdzie jadą autobusy. Na przykład jak przyjechaliśmy, to do tego węzła przesiadkowego było tak. A teraz mają coś takiego. Coś takiego. Metro Giza chyba. استعمل اشتراك عن عجيز